I like and appreciate a lot English language, but I love Polish language, which epitomizes more than 1,000 years of Polish heritage, Polish culture and Polish history, so I would like to share with you Polish language. No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym dniu, kolejnej dawce sensacyjnych informacji, a tak na poważnie, moi drodzy, dzisiaj nie będzie do końca na poważnie i będzie króciutko. Ale zanim zacznę, tradycyjnie zacznę od podziękowań za postawienie mi kawki na supi, czy po prostu wpłatę na konto. I tutaj przeogromne dzięki za wpłatę Janinie F, Annie C i Szymonowi C. Wszystkim Wam z całego serducha naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. I rzecz jasna, no bez wątpienia bardzo doceniam ten Wasz gest. I przypominam, że dla wszystkich darczyńców mam jeszcze kubeczki, taki drobny prezencik ode mnie w dowód wdzięczności. Także jeśli macie ochotę taki kubek otrzymać ode mnie, to piszcie śmiało, dajcie namiary, z wielką przyjemnością Wam go wyślę. No i do osób, które już wysłały mi namiary, chciałem Was poinformować, że kubki do Was właśnie dzisiaj już poleciały. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, dzisiaj chcę poruszyć dwa tematy. Jeden główny to te prawicowe żebractwo w wydaniu m.in. głównie Kaczyńskiego, ale zacznę króciutko, bo dość dużo Wam tego Alfonsa wrzucałem, więc króciutko jeszcze coś wyłapałem ciekawego z tej sesji ONZ. No, nasz Batyr po prostu błysnął swoim intelektem, a dokładnie znajomością języka angielskiego. No, chciałbym też tutaj wyrazić moje uznanie, mój szacunek dla pani pierwszej Batyrowej, szanownej małżonki Batyra, za nawiązanie do tradycji. No, ubiór bardzo oddaje to, co prawica lubi nosić. Pierwowzór macie po prawej stronie u tego dżentelmena. No, powiem Wam, respekt dla pierwszej damy. Moi drodzy, śmialiśmy się z angielskiego Dudy. No, jego Dudy angielski, no już po prostu obrósł w legendę. No, ale jak podtrzymywać tradycję, to podtrzymywać tradycję. Batyr przejął pałeczkę po Dudzie, nie tylko schedę bycia usłużnym lokajem Kaczyńskiego, ale też w języku angielskim. Śmieją się pisowcy, że Trzaskowski zna francuski, angielski, jeszcze kilka języków. Śmieją się z Sikorskiego, mimo że płynnie mówi po angielsku. Śmieją się z Tuska, że płynnie mówi po angielsku i niemiecku. No ale nasz Batyr też zabłysnął językiem angielskim. I powiem Wam, że obstawiam, że przebił w tym Dudę. No, jego słynne już na cały świat Polish language. No, świat się śmieje do łez. Powiem Wam, że
Też jak to słyszałem, myślałem, że to jest przeróbka. Na początku wam wrzuciłem taki miks, który idealnie pasuje do tego przemówienia Batyra, ale chciałbym też wam wrzucić, tak żeby nie było, że tylko przeróbki wrzucam, oryginalne wystąpienie Batyra. No, powiem wam, że takiego dzbana w Polsce chyba jeszcze jednak nie było. I like and appreciate a lot English language, but I love Polish language, which epitomizes more than 1000 years of Polish heritage, Polish culture and Polish history. So I would like to share with you Polish language. No, jak sami słyszeliście na własne uszy, Polish language. Batyr chciał wybrnąć, że nie zna angielskiego i że będzie przemawiał w języku polskim, bo 1000 lat tradycji, bla, bla, bla. Międzynarodowym językiem jest język angielski i nie ma tutaj wstydu czy ujmy dla jakiegokolwiek narodu, jeśli przemawia w języku angielskim na zgromadzeniach międzynarodowych, takich jak ONZ. No ale oczywiście podstawowy warunek, trzeba znać język angielski. Prawdopodobnie my, podatnicy na naukę języka angielskiego dla Batyra wydaliśmy około 13 000. No, efekty są, jakie widać. No, rzecz jasna, prawica tego nie zauważyła. Podobnie jak nie zauważyła, że Batyr przemawiał do pustej sali, robią przeróbki, gdzie była pełna sala, gdzie Trump przemawiał, no ale unikają jak ognia. To wam za chwilę też pokażę, jak Batyr przemawiał. Sala ONZ była niemal opustoszała. Batyr przemawiał jedynie do, nie wiem, swoich wyborców za pośrednictwem pewnie telewizji Republika. No i oczywiście pisowcy byli zachwyceni, jak płynnie i pięknie Batyr mówi po angielsku. Znaczy, nawet byli dumni, że nie chciał mówić po angielsku, bo on chciał mówić po polsku, bo język polski ma 1000 lat tradycji. Kuźwa, jak dziecko w przedszkolu wymówka. No ale tak to już jest, jak się przedawkuje snusa. Co słychać? Wszystko wspaniale. Taki babol, taki syf, takie dziadostwo za nasze pieniądze. No bo jakby inaczej. Taki babol, taki syf, takie dziadostwo za nasze pieniądze. No bo jakby inaczej. Co słychać? Wszystko wspaniale. Moi drodzy, i kończąc ten temat ONZ-u, bo nie chcę tego wałkować któryś dzień z kolei, powiem tak. Ministra Radka Sikorskiego cytuje z podziwem cały świat, bo miał dla niego przekaz w imieniu Polski. Z kolei Batyra cytuje tylko Moskwa, że używa środków stymulujących. No ale czego tak naprawdę mogliśmy się więcej spodziewać? No przecież w świecie wielkiej polityki tak naprawdę Batyr jest po prostu nikim. W siedzibie ONZ-u, jak wspomniałem, przemawiał wobec pustej sali. Mówił tylko do swoich wyborców przez te jedyne prawdziwe polskie media. I tak mniej więcej wygląda wielka polityka zagraniczna w wykonaniu właśnie pisowców i Batyra. Po prostu nikt nie chce słuchać pieprzenia człowieka, który na oczach całego świata wali sobie w dziąsło, bo nie może godziny wytrzymać bez używki. No i to chyba podsumowuje to, jak jest postrzegany ten pisowski niby prezydent na arenie międzynarodowej. Po prostu wszyscy wychodzą, zostaje pusta sala.
Oczywiście tych ujęć w żadnej tej tak zwanej prawicowej telewizji czy mediach nie użyczycie. Jedynie jest przemówienie Batyra połączone z pełną salą, podczas gdy przemawiał Trump. No tak so ładnie to skleili, żeby, no, jak to się mówi, przypudrować trupa, żeby pięknie wyglądało, ale rzeczywistość jest taka, jak na załączonym obrazku. Drugą część właśnie tego dzisiejszego mojego monologu może zacznę w ten sposób. No jak wiecie, trzeba czynić dobro, bo jak się czyni dobro, to potem wraca ze zdwojoną siłą. No, w tym przypadku nie wierzę, że tak było. Zresztą to jest tylko troszkę taka moja fantastyka naukowa, ale no powiedzmy, że to prawda. Wyobraźcie sobie, że wracałem ze spaceru, na którym spotkałem tego właśnie człowieka na tym zdjęciu. Opowiedział mi swoją historię, gdy w PRL-u walczył o wolność, później Niemcy z Ruskimi zabili mu brata, a teraz na nic go nie stać. No, bohater, a Polska go zostawiła. No, wrzuciłem mu grosika i zachęciłem innych. No, wszyscy płakali i po prostu dawali mu pieniążki, bo no człowiek biedny, drogi wyborco PiS, daj pieniążka Jarkowi, bo ma chorą partię. A tak już troszkę na poważniej. Ta zorganizowana grupa przestępcza, która przez 8 lat bezlitośnie doiła Polaków, swoich wyborców, oszukiwała ich, niby im dała 500, wyciągnęła im z kieszeni 800. W każdym razie no każdy trzeźwo myślący wiedział, na jaką skalę i jak doili Polaków, bez umiaru. Do tego okradali budżet państwa, też nie jest żadną tajemnicą. A teraz PiS za pomocą samego nadprezesa Jarosława Zawsze Dziewicy żebrze o pieniądze. Znowu. Chodzi tutaj o ogromną kwotę, o której zaraz powiem. Prawo i Sprawiedliwość żebrze od swoich wyborców o pieniądze. Okazuje się, że partia Kaczyńskiego potrzebuje ogromnej kwoty ze względu na wielkie wydatki, jak to określił Jarosław. O wszystkim też opowiedział w mediach skarbnik ugrupowania. Ile potrzeba pieniędzy? Okazuje się, że kwota jest no naprawdę spora. Zresztą, jak wiecie, przez 8 lat pisowcy żyli ponad stan i teraz ciężko im wrócić do normalności. Zresztą, jak wiecie, to nie jest pierwsza ich zbiórka, bo zbierali też przed wyborami prezydenckimi, też wcześniej jeszcze zbierali, no ciągle zbierają na coś pieniądze. Tam po prawej stronie zbieranie, dojenie naiwnych to już jest normą. Wiecie, jest metoda na wnuczka, jest metoda na telewizję Republika, jest metoda na ojca Rydzyka, jest teraz też metoda na PiS. A czemu PiS tak skamle i żebrze? No bo PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u. W ubiegłym roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Oznacza to, że między innymi subwencja dla tej partii została pomniejszona o około 10 milionów złotych. No, myśleli, że wygrają i będzie wszystko dobrze, a tutaj przegrali, a robili takie wałki, jak wiecie, pieniądze, które nie były przeznaczone na ich kampanię, przeznaczali na ich kampanię, bo zabierali najbardziej potrzebującym. I tutaj, jak można wyczytać, znaleźć w mediach, w reakcji na tę sytuację, Kaczyński i ta jego zorganizowana grupa przestępcza pod nazwą PiS zdecydowała, że
Posłowie tego ugrupowania mają wpłacać na konto po 1000 zł, a europosłowie po 5000 zł. No ale okazuje się jednak, że na tym problemy finansowe PiS się niestety nie kończą. Bo jak wspomniałem, Kaczyński i ta jego partia po raz kolejny wyszła publicznie żebrać o pieniądze od swoich wyborców. O wszystkim, tak jak powiedziałem, opowiedział też skarbnik ugrupowania, no a kwota jak powiedziałem, jak powiedział skarbnik, no po prostu zwala z nóg. Jeszcze raz powiem skromnie, no mają rozmach skurwysyny. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jak pewnie wiecie, nasza partia nie otrzymuje pieniędzy z środków państwowych, z budżetu państwa. Dokładnie nie otrzymuje ogromnej większości tego, co nam się należy. Pan premier to jeszcze wytłumaczy dokładnie. Natomiast ma potrzeby i to, co mamy ze strony państwa, to jest w tej chwili niewystarczające nawet na bieżące funkcjonowanie partii, a przed nami kampania wyborcza, ale jeszcze przedtem takie wyzwania jak marsz 11, marsz przeciwko paktowi migracyjnemu, ale także przeciwko Mercosurowi. To chciałbym bardzo mocno podkreślić, że ta sprawa też będzie przedmiotem tego protestu, bo to jest sprawa dzisiaj niesłychanie ważna nie tylko dla polskiej wsi, ale po prostu dla Polski jako całości. Mamy przed sobą w końcu października wielki kongres programowy i później cały cykl tych mniejszych kongresów, później jeszcze będzie znów kolejny wielki. Więc krótko mówiąc, mamy ogromną ilość różnych wydatków i dlatego zmuszony jestem prosić naszych zwolenników. No, specjalnie przerwałem, bo Jarek jest wstydliwy, on nie lubi tak prosić i tak w ogóle, wiecie. No tutaj załączyłem wam obrazek, jak Republika też bardzo jest prześladowana przez ten straszny reżim Tuska i też musi zbierać po parę drobnych milionów na swoje drobne wydatki. No a Jarosław Kaczyński, no wspomniał o wydatkach partii, no to tak wspomniałem tydzień temu na temat wydatków partii, no tak widzicie, słyszeliście, wypowiedział się no sam Zbawiciel, ojciec narodu Jarosław Zawsze Dziewica. I nasz szanowny prezesunio zaapelował wówczas do sympatyków, aby przekazali pieniądze na rzecz ugrupowania, bo jak wiecie, no słyszeliście, mają bardzo poważne wydatki, kongresy, kongresiki, spotkania, spotkanka, te mniej ważne, te bardziej ważne. No, na wszystko potrzeba pieniążków, no a biedna partia nie ma, więc dej wyborco PiS-u, dej pieniążka Jarkowi, bo Jarek potrzebuje pieniążka, bo ma bardzo poważne wydatki. No i ten kongres właśnie się zbliżający w 2027 roku, znaczy to były wybory w 2027 roku, ten kongresik, no krótko mówiąc, mają bardzo wiele, bardzo poważnych wydatków i dlatego są właśnie zmuszeni prosić swoich zwolenników o wsparcie finansowe. I tak zwróćcie uwagę, moi drodzy, ci wyborcy PiS jednak są naprawdę biedni, żal mi ich, powiem wam szczerze, żal mi ich. Muszą dawać na ojca Tadeusza, inwestora Rydzyka, bo Tadzio też nie ma pieniędzy. Republika ciągle potrzebuje na coś pieniędzy. W Polsce 24 non-stop potrzebują na coś pieniędzy. Teraz główna partia, matka, patronka wszystkich oszustów i złodziei PiS potrzebuje pieniędzy. I taki emeryt płaci im, wydaje ostatnie grosze. To dla ojca Tadeusza, to na Republikę, to na w Polsce 24, to na PiS.
a potem narzeka, że nie ma na jedzenie, że nie ma na leki, no i oczywiście jeszcze dla księdza dobrodzieja co niedzielę na mszę trzeba dać, czy na remont dachu. Także powiem wam, że w jakimś stopniu żal mi wyborców PiS, poważnie mówię. Z drugiej strony się wcale nie dziwię, że oni mają czelność jeszcze wyciągać łapy do tych biednych ludzi po ich ostatnie grosiki, bo nie mieli skrupułów doić ich, okradać przez 8 lat, więc czemu teraz mają tego nie robić? No, Kaczyński podczas tego swojego wystąpienia podkreślił, że potrzebne wpłaty wtedy, które były poprzednie wpłaty, przyniosły efekty, bo jego zdaniem to właśnie dzięki pieniądzom od wyborców udało się przeprowadzić kampanię Nawrockiego i doprowadzić do zwycięstwa. Ja bardziej stawiam na to, że za między innymi te pieniądze udało się sfałszować te wybory, oszukać te wybory, ale to jest inna bajka. Jak powiedział, robiliśmy to już wcześniej i wówczas spotkało się to z pięknym, szerokim echem. Pozwoliło nam to przeprowadzić i wygrać kampanię wyborczą. Dzisiaj trzeba wygrać kolejną. Niesłychanie ważne wybory i stąd apel podkreślił. Powiem wam tak, każdy powód jest dobry, żeby wyciągnąć łapę do emeryta kieszeni portfela. Tak naprawdę PiS, Kaczyński ma głęboko w dupie to, czy taki emeryt ma na leki, czy ma na chleb, na czynsz, na prąd, bo ważniejsza jest partia. Bo to, że oni miliardy ukradli z budżetu państwa, że doili ten naród przez 8 lat, to się nie liczy. Jeszcze brać, jeszcze doić tego biednego Polaka. Bo partia potrzebuje, bo partia chce, bo partia jest w potrzebie. Potrzebujemy w tej chwili pomocy ze strony społeczeństwa, pomocy finansowej. Oczywiście wszystko musi przebiegać legalnie, to muszą być legalne wpłaty, w której na pewno pan premier Kowalczyk jeszcze będzie o tym mówił. Tak naprawdę to chodzi o to, że Kaczyński i cały ten śmieszny PiS nie może pogodzić się z utratą władzy i tak już niejednokrotnie wspominałem, oni są gotowi na każdy krok, żeby odzyskać władzę, żeby odzyskać koryto. I później znowu tych biednych emerytów, wyborców po prostu będzie miał głęboko w dupie. Kaczyński jest gotów dosłownie i w przenośni podpalić kraj, żeby dorwać się do koryta. Więc dla niego wydojenie kasy od biednych emerytów to jest jak splunięcie. A powiem wam, że najgorsze jest to, że ci ludzie są tak zaślepieni, mają tak potężne klapki na oczach, że oni nie widzą tego, jak przysłowiowego robi z nich Kaczyński. Kaczyński po raz kolejny żebrze pieniądze od tych swoich emerytów, bo zdecydowana większość wyborców PiS to są po prostu emeryci. I dzięki temu wspomnianemu, nazwijmy to delikatnie, apelowi Kaczyńskiego, na konto partii tak naprawdę każdego dnia może trafić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak już kończąc, dodam tylko, że partia Kaczyńskiego nadal otrzymuje subwencję, tylko pomniejszoną o 10 milionów złotych. Gdyby nie oszukiwali, nie okradali państwa podczas swoich rządów przed wyborami, tej subwencji by nie stracili.
Jak wiecie, PSL też kiedyś PiS zabrał subwencje i PSL jakoś tam nie skamlało tak jak PiS, tylko wiecie, no to jest też różnica. Są osoby, które no, popełnili błąd, przyjmują to na klatę, jak no, powiedzmy facet przyjmuje to na klatę. Dobra, popełniłem błąd, muszę za to odpowiedzieć. Nie PiS. Jak wiecie, już ponad 2 lata skamlę o utracie władzy i skamlą po utracie subwencji. Tak naprawdę Kaczyński, to co wam przerwałem, powiedział tak, że jego partia potrzebuje, uwaga, drobne, bagatela, nawet 15 milionów złotych rocznie, dodatkowo, poza tym, co od państwa dostają. Czyli potrzebuje więcej niż utracili tej subwencji, bo utracili subwencji 10 milionów, a Kaczyński powiedział, że potrzebują co najmniej 15 milionów. No, także Prawo i Sprawiedliwość nadal otrzymuje, tak powiedziałem, tą subwencję, tylko że pomniejszoną o 10 milionów złotych, ale Kaczyński potrzebuje 15 milionów złotych. Z tego powodu, jak powiedział to Kaczyński, każde pieniądze są na wagę złota, szczególnie te od biednych emerytów. No po tym ostatnim apelu, który wystosowaliśmy, mówi Kaczyński, do wyborców, razem z panem skarbnikiem, no te wpłaty wzrosły, ludzie się obudzili. Tak, no, Kaczyński twierdzi, że ludzie się obudzili. Nie, ludzie dali się po prostu nabrać po raz kolejny staremu cwaniakowi. Minister finansów nie może wypłacić żadnych pieniędzy, bo to jest trochę tak, jakby złodziej dostał jeszcze nagrodę. Otóż ja mam przed sobą uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia, która postanowiła odrzucić sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości. No, na kilkunastu stronach opisane dlaczego, ale na 12 stronie dokładnie jest pełna informacja dlaczego. Zarzucając m.in. no, na kwotę prawie 3 621 000 wartość wskazanych świadczeń niepieniężnych niezgodnych z prawem. Otóż o co chodziło? Chodziło o to, że panowie z PiS-u i panie w czasie kampanii wyborczej finansowali swoje kampanie wyborcze nie z własnych pieniędzy, nie z Komitetu Wyborczego PiS-u, tylko z instytucji bądź fundacji spółek Skarbu Państwa, które organizowały im różnego rodzaju eventy, organizowały im koszulki, kubki, albo nawet, jak w przypadku Rządowego Centrum Legislacji, jak czytamy, nawet prowadzenie przez etatowych pracowników kampanii wyborczych. Tu na kwotę 183 000, na 538 000 wykorzystano naukową i akademicką sieć komputerową. Dalej, proszę bardzo, czytamy nieuprawnione wykorzystanie w kampanii wyborczej materiałów zamówionych i opłaconych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Kolejne 100 000. Później były ze środków publicznych pikniki wojskowe silno-biało-czerwona na 138 000. No i słynna emisja i realizacja spotu wyborczego pana Ziobry na kwotę 2 627 000. Także moi drodzy, według tego całego skarbnika pisowskiego, no i oczywiście samego Kaczyńskiego, to co im Domański według nich nielegalnie zabrał, w jakiejś małej części zrekompensują wpłaty. Czyli ten straszny Domański, ten straszny reżim Tuska nielegalnie, nieprawnie zabrał im 10 milionów subwencji za to, że okradali społeczeństwo, no bo jak śmieli, w ogóle nie Tusk, nie Domański, tylko po prostu PKW doszła do tego, że po prostu okradali społeczeństwo, żeby finansować swoją kampanię wyborczą, ale według Jarosława i tych partyjnych kacyków, no oni kradli zgodnie z procedurami, więc no nie powinni być w żaden sposób karani. No a skoro zostali ukarani, no to za swoją naiwność, za swoją głupotę zostaną ukarani wyborcy PiS, którzy będą wpłacać im te pieniądze.
No, tak jak powiedziałem, Kaczyński z całą pewnością nie zawaha się po raz kolejny wydoić swoich naiwnych wyborców. Czy to będzie, nie wiem, biedny emeryt, biedna emerytka, która ledwo wiąże koniec z końcem, tak naprawdę ich to gówno obchodzi, dla nich się liczy kasa, władza, partia. Ludzie są im tylko potrzebni po to, by doić z nich kasę, by mogli sobie opływać w luksusach. Także piszcie proszę, co wy o tym myślicie. Może nie mam racji, być może powinni oddać im tą subwencję, te 10 milionów, dodać jeszcze z 50 milionów, no bo przecież Jarosław ma wydatki, mają spotkania, jakieś tam zebrania i inne propagandowe. No przecież Jarosław musi swoje bzdury o obcej cywilizacji też poopowiadać, a to wszystko kosztuje, to nie są tanie rzeczy, także drodzy wyborcy PiS, oddawajcie ostatni grosz Jarosławowi, bo Jarosław musi wam opowiedzieć o obcej cywilizacji, o jakichś tam elementach animalnych, o gorszym sorcie, no oczywiście o złym Tusku, bo przecież jeszcze nic o tym nie wiecie, także no partia musi funkcjonować, także płaćcie Jarosławowi, no i nie zapomnijcie o Kościółku, ojcu Tadeuszu, telewizji Republika, w Polsce 24, oni też są biedni, też mają swoje wydatki. A ja, widzicie, głupi, cieszę się nawet, jak ktoś mi wpłaci 10 zł. Ja się do PiS-u nie nadaję. I naiwny od rana do wieczora zapierdzielam normalnie w swoim fachu, żeby się utrzymać. A Jarosławowi potrzebne drobne 15 milionów, żeby jako tako przeżyć. No... Chyba mnie do PiS-u nie przyjmą. Dobra, nie, żarty żartami, moi drodzy. Propos pieniążków, jeszcze raz wszystkim darczyńcom z całego serducha dziękuję. Wam, moi drodzy, wszyscy widzowie, również bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście, że tworzymy wspólnie ten kanał. I tak już niejednokrotnie mówiłem, ale będę to powtarzał za każdym razem. Naprawdę dajecie mi solidnego kopa do tego, by robić te materiały, by robić te filmiki. Nawet jak przychodzę z pracy padnięty na przysłowiowy pysk, siadam i robię sobie, parzę mocną kawę i robię ten materiał. Robię, bo wiem, że czekacie na kolejny odcinek. I za to wam z całego serca dziękuję. Także na dzisiaj tyle. Jutro, jeśli oczywiście nic mi tam w pracy nie wyskoczy, to lekcja religii, rzecz jasna. No a w niedzielę, jak zawsze o 18:00, serdecznie zapraszam was na live'a. Także na dzisiaj tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć. Jest ten kraj, smutno mi graj, obudniały jest ten kraj, jeszcze mglały, przecież miał być tutaj raj.